Okej, witam Was w nowojorskim odcinku Reality Makera. Postaram się zrobić może kilka, jak mi się uda. Właśnie się kończą i mam chwilę, żeby nagrać dla Was ten odcinek i pokazać Wam, co tu jest najciekawszego. U nas w Omni 3D, jak zwykle, za dekami Bartek Kusik, Dirty Q. Także idziemy. I zaczynamy, jesteśmy w bardzo dobrym towarzystwie. Naprzeciwko mamy B. Wszyscy wiecie, najpiękniejsza mała drukareczka, jaką widziałem w swoim życiu, coś przecudownego, ale chcę Wam pokazać coś, czego jeszcze nie widzieliście, bo my też nie. Can you show me the packaging? Więc teraz zakumajcie, tak wygląda paczka, w którą zapakowana jest B. Specjalnie dla Omni 3D. To jest drukareczka, coś cudownego, ale kiedy ją wyciągniesz, wszystko razem z blue tape'em, razem z kablami, wszystko ma swoje miejsce, coś przed szpachelka, super cool, super cool. Więc ja wam chciałem pokazać o B, bo samą B już doskonale znacie pewnie, a teraz pójdziemy do MakerBota. I oczywiście, jeżeli Nowy Jork, to najbardziej nowojorskie drukarki 3D, czyli MakerBot. Chcę wam pokazać dwie rzeczy, które pewnie niewiele z was widziało jeszcze na własne oczy, dlatego że widzimy tutaj po raz pierwszy, ja przynajmniej, te dwa nowe modele, które na tegorocznym CES dopiero zostały ogłoszone. Po pierwsze, replikator mini, maleńkie, śliczne cudeńko, w całości zabudowane, bardzo ładna maszyna, ale to, co robi jeszcze większe wrażenie, to oczywiście ich duża nowa drukarka Z18. Jakość zbudowanej maszyny jest nieprawdopodobna. Wygląda to wszystko bardzo solidnie i przepięknie. Jest tylko z tymi drukarkami mały jeden problem. Nie widzieliśmy ani razu, żeby drukowały, a bardzo byśmy chcieli zobaczyć, jak to by wyglądało. Więc widzimy fajne printy, ale nie widzieliśmy, jak drukowały. Pewnie jeszcze coś tam nie działa. Dobra, idziemy dalej. Następna rzecz, którą wam chcę pokazać, to jest w pełni metalowa wersja drukarki od Printerbot. Jest przecudowna. Małe dzieło sztuki. Jak żeśmy powiedzieli, jak żeśmy pierwszy raz zobaczyli, Honest Technology. Ona nie udaje niczego, czy niczym nie jest. Jest odchudzona tak, że już nic się stąd nie da usunąć. Zostały tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Coś niesamowitego. Okej, słuchajcie, teraz drukarka, która zdobywa nagrodę Cutie of the Show. Drukarka wchodzi w marcu na Kickstartera i jest po prostu przecudowna. Chodź tutaj będziesz sobie, o, spójrzcie na to. How cute is that? Jest po prostu prześliczna, różne kolorki, świeci się, mruga. Oczywiście nie zbudujemy na tym nic poważnego, ale taką drukarkę na biureczku można postawić tak po prostu, żeby stała i wyglądała ładnie. Słuchajcie, człowiekowi się wydaje, że ma dużą drukarkę w asortymencie, a potem przyjeżdża do Nowego Jorku na 3D Print Show i mina mu żednie. Spójrzcie na to. To jest taka FDM-owa drukareczka 1,3 metra sześciennego, na której drukowany był z PLA stół. Czy to jest masakra, czy to nie jest masakra? Podpowiadam, to jest masakra. Magrzany stół, by the way, magrzany stół, więc przykurcz nie jest żadnym problemem. Dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, a teraz w ogóle mam ciary, dlatego że nie wiem, czy przez wasze newsfeedy też przeszło jak szalone, jak burza, news o drukarkach prosto z Afryki, które były budowane z odpadów elektronicznych. Cokolwiek znaleźli na śmietnisku pełnym elektroniki, z tego zbudowali drukarkę. I widzimy je na własne oczy. To jest najbardziej zajebista rzecz, jaką tutaj widziałem, przysięgam, a są tutaj niesamowite rzeczy. Natomiast wyobraźcie sobie, to nie jest tylko zabawa i nie chodzi tylko o to, że to jest cool. Przede wszystkim oni w ten sposób są w stanie budować ważne części dla infrastruktury, takie jak wymieniać filtry wodne i robić naprawy na studniach, które były tam wykopane. Więc ta prosta, zrobiona ze śmieci drukarka ratuje afrykańskie życia. Niesamowite, jestem bardzo podekscytowany tym projektem. I teraz oczywiście jak zwykle finał.
Pamiętacie, jak byliśmy w Londynie, to mówiłem wam, że w każdym domu powinien znaleźć się wydrukowany młot Tora. Przy tym, co za chwilę zobaczycie, młot Tora to zabawki dla dzieci, ponieważ po raz drugi na 3D Print Show widzimy Legacy Effects, firmę, która wykorzystując druk 3D przygotowuje full-sized roboty, awatary i inne cuda. Natomiast to już widzieliśmy. Zresztą możemy sobie spojrzeć. Mamy Robocopy, bo Legacy Effects uczestniczyło również przy produkcji nowego Robocopa. To jest wszystko bardzo cool, ale jak wiecie, Tor to Tor. Chodźcie ze mną. Pamiętacie Destroyera z Tora? Teraz pokażę wam, jak wygląda to cacko. Tam za mną, całkowicie zrobione w SLA, 100% printu. Wszystko to zostało wydrukowane w 6 oddzielnych częściach, które zostały później zespawane. Wszystko stal, po prostu mind blown, a przede wszystkim wyobraź sobie, że to cacko w druku kosztowało kilkaset tysięcy dolarów. No ale cóż, Hollywood stać. I Iron Man, pokażmy Ironmana, musi być Iron Man. Iron Man, nie, to Spider-Man. Tak, słuchajcie. Dobra, to jest Nowy Jork. A, jeszcze wam zapomniałem powiedzieć. Nowy Jork niszczy system. Jak słyszycie, zniszczył mój system jakby dźwiękowy, ale niszczy system. Reality Maker serdecznie was pozdrawia z Nowego Jorku. Mua!